To już oficjalne. Sony totalnie Ale zanim o tym opowiem, zanim się nakręcę, a dzisiaj się nakręcę, no to jeszcze na spokojnie witam wśród wspierających kolejnych akolitów, którzy postanowili wyszarpać portfel i wesprzeć ten kanał na Patronajcie czy to na YouTubie, a jest to Minik42, Pawuloniasty oraz Paweł Walkiewicz. Dziękuję wam bardzo. Przyda się na nową konsolę Sony. Wiekopomny to dzień, moi drodzy. 10 września 2024 roku. Po długim czasie oczekiwania i po milionach artykułów na temat PlayStation 5 Pro na PPE.pl, Sony już chyba z litości zapowiedział nową, potężniejszą wersję konsoli PlayStation 5. I na papierze, no niby zapowiada się to w sumie nieźle. Zacznijmy może od tego, co się rzuca pierwsze w oczy. Bądźmy chociaż trochę spokojni. Czyli wygląd, który przypomina do złudzenia PlayStation 5 Slim, z tym, że na bocznych panelach jest więcej pasków. Nie jestem jedyny i nie jestem oryginalny, któremu kojarzy się to z paskami na dresach. No i wygląda teraz na to, że konsola będzie miała pełne prawo pytać cię, a w jakim trybie chcesz uruchomić gierkę, wariacie? Mimo że wizualnie konsola wygląda bardzo podobnie do Slimki, tak jest nieco większa od poprzedniczek, co tłumaczone jest bebechami. I tutaj no tylko wspomnę, że mówię o takim typowo marketingowym pierdololo, które zapewne nie ma żadnego przełożenia na stan faktyczny, jak te gry będą wyglądać i jak się będą zachowywać. Bo PlayStation 5 Pro, no z osiągów ma nam oferować 67% większą wydajność, jeśli chodzi o moc obliczeniową i niemal 30%, a dokładnie 28% szybszą pamięć. A to wszystko ma nam się przełożyć na 45% wzrost szybkości konsoli, taki odczuwalny. Na oficjalnym blogu PlayStation czytamy również o zaawansowanym ray tracingu, no czyli technologii chyba najbardziej zbędnej, jeśli chodzi o konsolę. Samo PlayStation 5, jeszcze nie Pro, oferowało nam ray tracing zawsze w pakiecie z 30 klatkami i nigdy, przenigdy nie była to opcja warta uwagi. Nowa konsola ma zaoferować nawet potrójną prędkość generowania promieni. Ale czy ma to sens i czy jest to potrzebne? No ani trochę. Tak jak wspominałem, jest to najbardziej przereklamowany, najbardziej przehajpowany, najbardziej wymagający i jednocześnie niewarty tych wymagań feature we współczesnych grach. I o ile dobra, na pecetach, no jestem w stanie to jeszcze zrozumieć, mamy opcję, gra może wyglądać pięknie całościowo, nawet i bez ray tracingu, no ale no jeśli mamy taki typowy overkill sprzęt, no to czemu nie? Ja jestem ślepy, ostatnio nawet na Discordzie napisałem, że widząc jakieś porównania takiego Elden Ringa z ray tracingiem i bez, no to ni cholery nie widziałem żadnej różnicy. Nie można jednak zaprzeczyć, że Sony sobie nie radzi z tą usługą, z tym featurem i niestety przeważnie mamy opcję, że gra wygląda jak kasztan w postaci chociażby Star Wars Outlaws, ale działa w 60 klatkach. Albo wygląda w miarę znośnie i nadal nie jak Max na pecetach, ale ma ray tracing. No świetny wybór, W materiale pokazującym prosiaka CERN, w sumie nigdy nie wiedziałem jak go czytać, opowiadał o PlayStation Spectral Super Resolution. To kolejne narzędzie upscalujące i zostało to pokazane na przykładach gier takich jak Ratchet & Clank i feature ten ma jednocześnie upłynniać gry, jak i poprawiać ich jakość graficzną i jasne, no podane przykłady były zauważalne. Ale czy warte zapłaty za nowy sprzęt? No według mnie nie. Podany został też przykład The Last of Us Part 2 w takim wymaksowanym, no i dodatkowo podrasowanym jeszcze graficznie trybie, który no na prosiaku trzyma rzekomo stabilne 60 klatek, wyglądając lepiej. Okej, przyznaję, podczas gdy na piątce no ta gra oferowała 30 klatek i wyglądała jednocześnie gorzej. I fajnie, tylko wiecie co mnie tutaj wkurza? To, że słowem nie zająknęli się na przykład na temat tego, czy przyszłościowo PlayStation 5 Pro będzie też miało opcję 30-klatkowego Fidelity i 60-klatkowego trybu Performance, bo dla mnie to był cholernie mocny rak, jeśli chodzi o PlayStation 5. No za każdym razem, gdy grałem w grę w trybie wydajnościowym, a bądźmy szczerzy, tak się gra najlepiej, no ale gorzej wyglądającym, no czułem się jakby ktoś mi strzelił w pysk, na zasadzie, że haha, frajerze, kupiłeś konsolę. Ale masz tak naprawdę po prostu miernego peceta. Graj se na minimum. Przez całą generację narzekałem na to, że padł jakikolwiek urok konsol, że po prostu wkładasz płytę, odpalasz grę i niczym się nie martwisz. No i teraz się
kurwa martwisz? Szczerze, no gdyby się okazało, że PlayStation 5 Pro będzie miało tylko jeden tryb 60-klatkowy, no to spałbym może nieco spokojniej, ale w to nie wierzę. Na pokazie jasne powiedział, że i tak ludzie wybierali performance, więc wyeliminowanie tego wyboru, albo, bardzo ważne, zwężenie go było priorytetem, więc to oznacza, że być może w grach, które tu zostały pokazane, jasne, nie będzie wyboru Fidelity Performance, ale w nowych grach już tak. When asked to decide on a mode, players are choosing performance about 3/4 of the time. Removing that decision, or at least narrowing that divide, is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. Bo przecież nie będziemy mieli wyboru, chcesz 60 klatek na max detali z ray tracingiem, czy chcesz 60 klatek max detali bez ray tracingu. Gra słówek na poziomie mistrza. I co jeszcze budzi obawy, a wręcz taki wewnętrzny wkurw? Że mimo, że mowa o nowej, potężniejszej niby konsoli, no to nie ma nic powiedzianego o startowym tytule. Nic, co wychodzi od razu z mocą nowej konsolki, żeby pokazać, że warto. Wszystkie pokazane gry, no to gry wydane już dawno temu. Jest to leniwe, słabe i pokazuje, że Sony się nawet nie chce. Ale przejdźmy do tego, co chyba wszystkich autentycznie wkurwiło. Cena. Nie znamy oficjalnej polskiej ceny. Wiemy tylko, jakie są ceny w głównych regionach i w głównych walutach i ceny to $700, 700 funtów oraz 800 euro u nas. Zakładając optymistyczny scenariusz, można liczyć, że PlayStation 5 będzie kosztowało jakieś 3300-3600 zł. Za cenę kurwa konsoli digital. W tej cenie nie ma napędu, w tej cenie nie ma nawet podstawki do konsoli, którą musisz sobie kupić osobno za 140 złociszy, a która obecna była, gdy kupowało się PlayStation 5. A więc uznajmy optymistyczne 3300 zł za konsolę z pubem. Do tego, jeśli chcemy napęd, to kolejne, takie około 600 zł. To daje nam już 3900 zł. Jeśli chcemy konsolę postawić pionowo, no to kolejne 140 zł. I to daje nam tragiczną i zarazem optymistyczną cenę 4040 zł. A jeszcze sklepy naliczą przecież swoją marżę, spokojnie. Wersja pesymistyczna to 4340 zł. Sony zamieniło się po prostu w Apple. Co ja gadam? Apple ostatnio tanieje, no było nawet tam głośno niedawno, że cena najnowszego iPhone'a jest niższa niż się spodziewano. A ta cena to wręcz bandytyzm, bo Sony, które przecież ostatnio nie zaskoczyło żadną dużą premierą, nie ma już argumentu siły tytułów. Wypieprza nam po prostu kawał plastiku za cenę używanego samochodu. Jedyne co ratuje tę cenę to to, że dysk jest 2-terabajtowy, tak już po prostu fabrycznie, no a jeżeli chcieliśmy dokupić taki dysk do konsoli, do Slimki czy do piątki, no to musieliśmy liczyć się też z wydatkiem tam, nie wiem, 500, 700 do 1000 zł. I powtarzam, że jest to cena bez napędu. Dziękuję w tym momencie wszystkim, którzy kupowali sobie konsolki digital only, no to koniec końców się nie opłacało. Przypominam o swoim materiale. Digital to zło, to jest materiał, który się nigdy nie starzeje. A co wypierdoliło okno Overtona razem z futryną i teraz sobie zapłacimy dodatkowe 500 złotych za to, żeby sobie odtwarzać płyty. A jak mi jeszcze raz jakiś Maciek zapyta, po co napęd w konsoli, bo przecież na PC-tach to od lat napędów nie ma i żyją, to trzymcie mnie, bo stanę obok i urodzę. To, że 10 lat temu ówcześni influencerzy mieli to w dupie, bo palca trzymali właśnie w dupie wydawców i jak pokorne cielaki przyjmowali taki stan rzeczy bez żadnego oburzenia, mnie nie interesuje. Ja będę darł japę, jeśli chodzi o posiadanie własności i napędu, bo ja chcę mieć napęd. Bo mi się 100 000 razy bardziej na przestrzeni czasu opłaca zapłacić nawet te 500 za napęd i potem z rynku wtórnego kupować sobie gry za 50 i 100 zł parę tygodni po premierze, niż liczyć na łaskę niebieskiego wydawcy, że mi po tym czasie przeceni grę z 350 na 320 zł. Jeszcze raz przypominam o filmie Digital to zło, gdzie robię takie porównania w Excelu. Anegdotycznie jakiś czas temu wstawiałem zdjęcia na socjale, gdzie w Malborku pokazał się taki ryneczek gier używanych. Bardzo fajna inicjatywa, poznałem też jednego z widzów, zbiliśmy sobie piątkę, zrobiliśmy sobie zdjęcie, pozdrawiam Cię Das. Ale wracając do tematu, tam kupiłem te 3 gry. Guardians of the Galaxy, Alone in the Dark, które wydane zostało niedawno, oraz klasyczek, czyli Shadow of the Colossus, bo nie miałem.
Za to wszystko zapłaciłem niecałe 300 zł. A teraz sobie wejdź, cwaniaku, i zobacz, po ile jest Guardians of the Galaxy na PlayStation Store. Ja za to zapłaciłem bodajże 60 zł. Na PlayStation Store z łaski Sony jest to 299 zł. Mi się już pół napędu zwraca w tym momencie. Chcesz dalej dyskutować? I co najgorsze, te 4000 zł ponad przecież to nie jest cena jakości sprzętu. To cena braku konkurencji. Tak więc podziękowania należą się również Xboxowi, Microsoftowi za totalne położenie lachy na aspekt konsoli, jakości gier i jakości tych konsol. Wiecie co? Ja na swoim kanale raczej nie poddaję recyklingowi swoich własnych materiałów, ale tutaj to się aż o to prosi. Pół roku temu mówiłem o plotkach na temat PlayStation 5 Pro, które wybiły poza skalę i wtedy dotyczyło to właśnie tych plotek, tak dla beki sobie to nakręciłem. Ale dzisiaj ta reklama PlayStation 5 Pro dotyczy już ceny, bo za ponad 4000 zł to ja nie zaakceptuję niczego mniej niż jest w tej reklamie, więc zapraszam. Reklama. Jeżeli prawdziwe życie kopie cię po dupie, nie martw się. Weź niebieską pigułkę i zanurz się w świecie wirtualnej rozrywki wraz z PlayStation 5 Pro. Nowa konsola to nowe przeżycie, które sprawi, że pomylisz gry z realnością. Rozdzielczość 400 000 K w 150 000 klatek sprawi, że już nigdy nie przegapisz żadnego szczegółu w swoich ulubionych grach. Ta konsola sprawi, że nawet gówniane gry staną się absolutnymi bangerami. Immersja będzie tak potężna, że po rozgrywce w nowym Mortal Kombat naprawdę dostaniesz w pierdol. PlayStation 5 Pro poza grami zapewni ci szeroką gamę innych usług. Konsola wyprasuje ci gacie, umyje gary, odkurzy mieszkanie, sprawi, że zwróci na ciebie uwagę sexy Julka spod siódemki. Więc na co czekasz? Zamów już dziś. PlayStation. Fuck the players. Przy tej bezczelności Sony teraz się zastanawiam, skoro zwiększyły się rozmiary konsoli, no niewiele, ale zawsze, to czy napęd, który dokupić można za około 600 zł do PlayStation Slim będzie pasował nagle do PlayStation 5 Pro? Czy nagle trzeba będzie kupić jakiś napęd Pro za podwójną cenę? Albo podstawka? Czy można wykorzystać starą podstawkę z PlayStation 5? Czy może nagle magicznie śrubeczka na jej przykręcenie została przesunięta o centymetr, no bo wiecie, bo trzeba było, bo powody. I nagle podstawka z PlayStation 5 nie będzie pasowała w prosiaku. W takich momentach, naprawdę przyznaję, sam żałuję, że mam gamingowy content, bo pewnie tę konsolę kupię. I tak możecie pluć we mnie w komentarzach, jak i ja pluję w lustro, kiedy nawet o tym pomyślę. Ale uwierzcie mi, premiera PlayStation 5 Pro to będzie kopalnia kontentu u mnie, bo jak ktoś bierze ode mnie 4 koła za odtwarzacz płyt Blu-ray, to ten odtwarzacz ma kurwa latać. A wiemy, że latać nie będzie. Dajcie znać, co sądzicie o PlayStation 5 Pro, jego cenie i jego stanie. A na ten moment to już wszystko. Dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć!